pierwszym dniu nowego roku pogoda była iście wiosenna. Nic więc dziwnego, że na molo w Gdyni Orłowie, plażę i przystań rybacką wyruszyli tłumnie gdynianie i turyści. Było tak ciepło, że na ulicach pojawili się motocykliści. Na plaży rodzice z dziećmi. Zamiast zabawy w śniegu, zabawa w piasku jak latem. W noc sylwestrową było tu wesoło i hucznie, o czym świadczą opakowania po racach i fajerwerkach. Południowo-zachodni wiatr jest wyciszany przez otaczające plażę wzgórza i las, więc woda przy brzegu jest spokojna, choć na Bałtyku ogłoszono sztorm. Przy wejściu na molo ustawiono tablicę informującą o występowaniu w tym miejscu sieweczki obrożnej, która w Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Po południowej stronie nieba rozrzedziły się nieco chmury, przez które nieśmiało przebija się słońce. Na wejście do portu czeka jeden z promów Stena Line. Największym powodzeniem cieszy się molo, z którego można podziwiać z jednej strony przystań rybacką i klif, z drugiej promenadę Królowej Marysieńki. Dziecko się zmęczyło spacerem, mama również, więc można przez chwilę odpocząć na piasku. U ujścia rzeki Kaczej miejsce, w którym ptactwo wodne i nie tylko wodne przyzwyczajone jest do dokarmiania. Korzystają z tego miejsca różne gatunki mew, kaczki, gołębie miejskie, wrony siwe, kawki. I jeszcze jeden amator, który na głodnego raczej nie wygląda. Bardzo zaciekawiła go moja kamera, a może liczył na to, że też dostanie coś do jedzenia?
Antoni Suchanek na swojej ławeczce cały czas maluje obraz. Widać, że był leworęczny. Malarza marynistę uhonorowano skwerem jego imienia. Z kolei światowej sławy rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz patronuje Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych. Artystka, pochodząca z tatarsko-polskiej rodziny, w oparciu o tkaniny tworzyła kompozycje przestrzenne zwane abakanami. Uczniowie liceum wyrzeźbili ciekawą szopkę betlejemską, a drewniane figury stojące przed budynkiem odziali w stroje świętych Mikołajów. Tawerna Orłowska zostanie otwarta dopiero o godzinie 12. Trwa sprzątanie po kolacji sylwestrowej. Łódki rybackie czekają na brzegu na pierwszy tegoroczny połów. Ostatnie ujęcie orłowskiego klifu i pora wracać. Kawiarnia w domku Szeromskiego zachęca. Wstąp do nas i zabierz na wynos grzane wino, herbaty zimowe, napary zimowe i gorącą czekoladę. Na ścianie Muzeum Stefana Żeromskiego umieszczono dekorację w postaci żłobka betlejemskiego. Gdy opuszczam już skwer Antoniego Suchanka, pojawia się coraz więcej spacerowiczów, a parking wypełniony został do ostatniego miejsca.